Masz odwagę powiedzieć żono i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Dzisiaj obejrzymy sobie razem formularz matury z języka angielskiego, poziom rozszerzony. Poziom podstawowy był mniej więcej na poziomie takim A2. Poziom rozszerzony powinien być na poziomie B2, zobaczymy w praktyce, a poziom dwujęzyczny jest zwykle na poziomie C1+, takim mocnym C1. No i sobie obejrzymy dokładnie ten arkusz, bo sam zdawałem maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ja zdawałem w 2006 roku, w tamtym czasie trzeba było zdawać 3 przedmioty minimum, język polski, gdzie był do wyboru poziom rozszerzony albo podstawowy. Ja zdawałem na podstawowym. Język angielski, w zasadzie to jest opcji nowożytny, ja wybrałem angielski i klas można było zdawać poziom podstawowy albo rozszerzony, przy czym oddzielnie wybierało się na egzamin ustny, oddzielnie na egzamin pisemny. Ja jako jedyny z klasy wybrałem ustny rozszerzony i pisemny rozszerzony. No i przedmiot do wyboru się zdawało. Ja wybrałem WOS, wiedzę o społeczeństwie, zdawałem WOS na poziomie rozszerzonym. I z tych trzech trzeba było zdać wszystkie 3. Można było sobie wybrać jeszcze do 3 przedmiotów dodatkowych, przy czym jeżeli by się wybrało język opcji nowożytny, to wtedy się rozdawało ustnie i pisemnie, a pozostałe przedmioty tylko pisemnie. I te 3 warunkowały zdanie. W tej chwili jest trochę inaczej. W tej chwili mamy język polski, pisemny jest do wyboru ustny albo jest do wyboru podstawowy albo rozszerzony. Język opcji nowożytny też tutaj jest do wyboru podstawowy, rozszerzony albo dwujęzyczny oraz matematyka. Te 3 przedmioty trzeba zdać. Natomiast trzeba jeszcze wybrać sobie 4. przedmiot z listy przedmiotów do wyboru, który zdaje się na poziomie rozszerzonym, a do tego egzaminu wystarczy podejść. Po prostu trzeba na nim być, można oddać pusty formularz, dostanie się 0 punktów, ale trzeba po prostu na nim się pojawić. Tak to wygląda w tej chwili. Różnica podstawowa jest taka, że nie było matematyki wtedy, teraz już jest. Drugą różnica jest taka, że do roku 2014 włącznie tylko absolwenci klas dwujęzycznych mogli zdawać poziom dwujęzyczny na języku obcym nowożytnym. Natomiast absolwenci klas innych niż dwujęzyczne mieli do wyboru tylko poziom podstawowy i rozszerzony. I od 2015 roku nastąpiła zmiana, ponieważ dopuszczono wszystkich maturzystów do zdawania poziomu dwujęzycznego. Ja nie mogłem go zdawać, musiałem zdawać rozszerzony, natomiast chciałem zdawać dwujęzyczny, ale nie mogłem. W 2015 roku nastąpiła zmiana, można już zdawać poziom dwujęzyczny, jeżeli się nie jest absolwentem klasy dwujęzycznej. Natomiast w roku 2023 nastąpiła kolejna zmiana, która powoduje to, że w tej chwili absolwenci klas dwujęzycznych muszą zdawać język, który mieli w klasie dwujęzycznej na poziomie dwujęzycznym. Nie mogą zdawać podstawowego albo rozszerzonego. Takie ograniczenie. Natomiast ja zdawałem poziom rozszerzony, ponieważ to był najwyższy poziom, jaki mogłem wybrać sobie. Na koniec Wam oczywiście pokażę moje świadectwo, żebyście mogli sobie popatrzeć. I jedziemy pomału. No i certyfikaty Wam pokażę. Jedziemy pomału sobie z koksem. Zobaczymy tutaj, co my tu mamy. Czas 150 minut, czyli 2 godziny i 30 minut, 2,5 godziny. I sobie obejrzymy te zadania. Nie oglądałem tego arkusza wcześniej, więc idę razem z Wami. Zadania z listeningu pominę, bo nie mogę Wam ich puścić z tego względu, że prawa autorskie zabraniają. A szkoda, bo chętnie bym z Wami omówił listening. Czyli pierwsze 3. Dobrze. Zadanie 4. Przeczytaj tekst, który został podzielony na 4 części od A do D oraz pytania go dotyczące. Do każdego pytania dopasuj właściwą część tekstu. Wpisz rozwiązania do tabeli. W jednej części tekstu znajdują się odpowiedzi na 2 pytania. Przeczytamy tekst. Musimy pytania dołożyć. Dobrze. In which paragraph does the author mention human error as a possible reason for a break-in in Big Ben's functioning? Błąd człowieka, który spowodował zakłócenie funkcjonowania Big Bena. A feature of the clock tower that most people fail to notice
Funkcjonalność wieży, którą większość ludzi nie zauważyło. 3. Accidents when the time shown by a clock wasn't accurate. Wypadek, który powodował na brak dokładności. A slight delay in hearing the bell when one is at the foot of the tower. Że jest wydaje się takie opóźnienie w słyszeniu dźwięku dzwona, kiedy się stoi przy samej wieży. 4. A factor which led to change in the clock's appearance. Czyli rzecz, która miała wpływ na zmianę w wyglądzie zdara. Big Ben. Our visitors to London often refer to the famous clock tower and the clock itself as Big Ben, but it's not accurate. Big Ben is only the name of the bell inside the tower. The tower is called the Elizabeth Tower. Not many people know that it leans. This is only seen by those few passers-by who take the time to study its exterior very closely, because the tower lends only slightly, about 0.04 degree. 4. To jest następny rapid. Big Ben first chimed in July 1859, but 2 months later a crack appeared in the bell. This was most likely caused by a water turning out routine maintenance. As a result, the bell fell silent for 4 years. When the bell chimes, it not only informs Londoners and tourists about the time, but it also illustrates an interesting phenomenon. As sound travelers lower the radio waves, people listening to a live radio broadcast will hear the bell's chimes on 1/6 of a second earlier than people strolling past the clock tower. Tu też 4. The clock maintenance book reveals that the clock's hands were blue when it was built in 1859. But London's smog rarely turned them black. In the 1980s, a new coat of paint was applied. This time the color black was chosen to avoid discoloration. The clock hands are illuminated by 28 energy-efficient bulbs, each of which has a lifetime of 60,000 hours. However, from 1939 to 1945, the authorities decided to make an exception. The clock hands remained unlit in compliance with wartime blackout rules. No i tu mamy, zresztą taką ciekawostkę, że ta właśnie tarcza była malowana na, to było na taki niebieski, ale pod wpływem smogu w Londynie zmieniło się na kolor czarny i potem przy renowacji w 1980 zastosowano już czarną farbę, żeby nie powodować zmiany kolorystyki. 4.5. A factor which led to change in the clock's appearance. Dobrze, cały czas mamy OK. Idziemy do D. Inquisitive tourists will come across this description of some occasions when the clock's timekeeping was affected by external factors. For instance, the clock's time was altered in 1944 when a flock of starlings rested in one of the hands. The birds were so heavy that they slowed the mechanism down. On another occasion, on 31st December 1962, heavy snow and ice caused Big Ben to chime in New Year's Eve with a 10-minute delay. No, i tu mamy o takich rzeczach, które wpływały na niedokładność tego, i tu mamy 4.3. Incidents when the time shown by a clock wasn't accurate. Ciekawe bardzo, nie? Idziemy dalej.
Przeczytaj tekst, którego usunięto 5 fragmentów. Wpisz w każdą lutę 5155 literę, którą nazywaną brakujący fragment od A do F, tak aby otrzymać spójny, logiczny tekst. Jeden fragment został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. No poczytamy sobie. Czemu mi się tutaj tak dziwnie to przeskakuje? Dobra. Meeting your double at 30,000 feet. Having seatmates can be the most irritating part of a travel. Spending a few hours next to a chatty stranger or a noisy eater can really be a passenger's worst nightmare. But what would you do if you sat down next to yourself? That's just what happened to Neil Thomas Douglas, a Scottish photographer traveling to Ireland. What he couldn't know was that Robert Sterling, a 35-year-old civil servant from Redbridge, who was sitting there, wasn't actually supposed to be in the seat. As Mr. Douglas asked the man if he would let him take the window seat, they took a funny turn. The moment Mr. Sterling raised his head, Mr. Douglas noticed that the man bore a strict resemblance to him. Lee Betty, who accompanied Mr. Douglas on the trip, said they all had a laugh about it, and everyone around was amused too. No ciekawy o współpasażerach w samolocie. We see two strangers looking at the city similar that you might want to start playing spot of difference. Social media users expressed surprise and even disbelief that two men weren't related. O, no, fajne. No i tu mamy. When Mr. Douglas checked to his hostel in Galway, he saw Mrs. Stirling in the lobby. It turned out the two of them had booked at the same place. No, bardzo fajne, takie uzupełnianka. Przeczytali 2 teksty związane ze statkami. Wykonanie zadania 6768 zgodnie z poleceniami. Ze statkami. The wreck of Titanic. Ever since the unsinkable Titanic struck an iceberg and sank during her maiden voyage in 1912, she has been present in the popular imagination. A series of best-selling books and feature films has helped to keep her story alive. But as I said, the most important factor in people's ongoing fascination with the Titanic is the discovery of the wreck in 1985. Before 1985, it was thought that the wreck was in one piece that might one day be raised. However, it turned out it had broken into 2 parts while sinking, and then hit the ocean floor at the speed of about 48 km per hour. The result was not a net wreck, but piles of steel fragments that have been slowly eaten away by salt corrosion and metal-consuming bacteria. Since the wreck was found at the depth of 3,810 meters in the North Atlantic, it has been monitored, but only a few scientific expeditions has been carried out. Sadly, a manned dive to the Titanic, which took place in 2019 or 2019, revealed a shocking deterioration in the wreck's condition. The video recording made during the expedition showed that a big section of the ship has been covered in rusticles, which develop as the bacteria slowly consume metal. Laurie Johnson, a scientist on the expedition, said in an interview, "We knew the wreck was going to continue to decay over years. It's a natural process, but we didn't suspect that it would happen so fast." Paul Stevenson, a Titanic historian on the exhibition, said that some parts of the captain's quarters had completely collapsed. The most shocking area of damage was the starboard side of the officers' quarters. The captain's bathtub, a favorite image among Titanic enthusiasts, is now gone. The whole deck on that side is collapsing together with the staterooms. The lack of light and intense pressure at the depth of nearly 4 kilometers made the wreck's environment inhospitable to most marine life, apart from the microbes which have colonized the ship. As a result, it will eventually dissolve into a fine powder and be carried out by ocean currents. Probably there will be nothing left of the wreck by 2030.
Fortunately, the 2019 expedition used especially adapted cameras that allowed computerized 3G models of the wreck to be created. The scientists plan to publish their material as a documentary. Nieźle. Grubo. W zdaniach 7-6 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. The first paragraph we can conclude that before 1985 some parts of the wreck has been raised from the sea bottom. Nie. There had been a few diving expeditions to explore the wreck. Nie. The wreck exact location has been unknown. Nie. The wreck had remained on the sea floor in one piece. Odpowiedź D. The wreck exact location has been unknown. Dopiero w 85 odświetleniu gdzie się dokładnie znajduje. 6.2. During the 2019 dive, the scientists discovered that the stateroom were the only part of the ship that could be saved. Nie. The condition of the ship had worsened more rapidly than anticipated. Tak, czyli że po prostu kondycja statku była w dużo gorszym stanie. 6. Which of the following is stated in the text as an opinion, not a fact? The opinion. The discovery of the wreck contributed to people interested in ship's history. The captain's bathtub doesn't exist anymore. It is difficult for living creatures to survive the depth in which the wreck lies. Modern technology enabled the scientists to obtain material for material. Pierwsze. The discovery of the wreck. A. Discovery of the wreck contributed to the people's interest in the ship's history. 6.4. From the last paragraph, we learn that the wreck of Titanic is likely to provide the perfect setting for some future films. Yeah. Be completely preserved underwater thanks to the latest technology. Be moved to the location more accessible to express. C. Odpowiedź C jest prawidłowa. Disintegrate completely in the years to come. Bardzo ciekawe. To jest drugi. The Discovery. Welcome aboard, Dr. Johnson. How are you feeling? I'd like to know what's going on, Norma Johnson said. How about some coffee first? Bernie said, and then the room suddenly went dark, except for a ray of sunlight that streamed into a side patrol. A man came through a side door, working on it, Captain, but the sea is rough, so it may take some time, he said. These things weren't built for a kind of power laws we put on them now. There we are. The lights chambered on. Bernie said, Coffee, Dr. Johnson. Bless is fine, Norman said. Barnes put him a smart. Thank you. So, why was I called here? I'm usually told to airplane crash sites, Norman said. Barnes seems uncomfortable. Actually, this isn't an airplane crash site, Dr. Johnson. It's a spacecraft crash site. I see. That doesn't surprise me. That doesn't surprise you. No, actually it explains a lot. If a military spacecraft crashed into the ocean, I can understand this accuracy. When did it crash? We believe it crashed about 300 years ago. There was a silence. Norman strove to understand what he was being told. 300 years ago, he thought. But the space program wasn't 300 years old. It was barely 30 years old. So how could a spacecraft be there 100 years old? 300 years old. Burns must be mistaken. But how could Burns be mistaken? We went over it again and again, getting nowhere. He mind dazed and shocked. Absolutely no question about it, Burns said. We can approximately the date from Polar growth and with great accuracy. Pacific Polar grows 2.5 centimeters a year, and the object, whatever it is covered in about 5 meters of coral. That's a lot of coral, of course. Coral doesn't grow at the depth of 1,000 feet, which means that the present shelf collapsed to a lower depth at some point in the past. The geologists are telling us that happened about a century ago, so they are assuming the craft is about 300 years old, but it could in fact be much older. It could be 1,000 years old.
teraz pytanie o takim stateczku, który był bardzo, bardzo starym, kosmicznym i się odnalazł. Uzupełnij luki 6568 w przestrzenią zgodnie z podaną treścią. Tak jakby najlepiej precyzyjnie oddać jego sens. No i tu mamy do tekstu po prostu pytanka, żeby to uzupełnić sobie. To streszczenie. Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, żeby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl mam ABCD. No i tak. Bothies. Bothies are shelters in mountains part of the UK. They can be used by anyone, but offer very little comfort. They are unique in that they cannot be booked in and are free of charge. Cannot be booked in advance, czyli wcześniej. Most of them are run by association. B. Made up of volunteers. Both originated in the 1930s. Back then, bothies were not easy to find. Printed list of the shelters indicated just their it would być approximate, approximate, czyli taką mniej więcej dokładność, taką przybliżoną, approximate. The latest size of bothies were revealed to the public in 2009. Since social media further polarized the shelters, there has been a huge increase in numbers of visitors. Czyli takie schronienia do wynajęcia i za darmo. To serve people well, bothies need constant renovation as the unforgiving weather, then badly, makes, albo jeszcze lepiej będzie affects them badly, affects. That's why the Mountain Bothies Association organized working holidays during which essential repairs to preserve were are carried out. The problem is that not many people want to take part in such holidays. There's a concern that that 76 A. Unless more volunteers can be found, the future of the bothies will be at the risk. To join the Mount Bothies Association, go to www.mountainbothies.org.uk. No taka uzupełnianka, też fajna. Zadanie 8. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem. Przekształcając wyraz podany w nawiasie, tata utrzymać logicznie i gramatycznie poprawny tekst. Dana spełniona poprawność ortograficzna. The stick library. What's a dog without a good stick to chew or fetch? That's exactly what a 59-year-old man asked himself when he found out there was a short Bella. The plan for new dog, but no, fajna uzupełnianka, bardzo fajna. Ale czytamy to zadanie otwarte. Uzupełnij zdania 99 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności wyrazów. Trzeba natomiast, jeżeli to konieczne, dodać inne wyrazy, albo otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdanie. Podana pełna poprawność. W każdą lukę musi mieć maksymalnie 5 wyrazów, wliczając to wyrazy już podane. My brother always finds, bo tu mamy present simple, trzecią osobę, my brother, czyli on, he, my brother always finds hard to get his new ideas across. 9.2. I found yesterday's meeting.
I tu mamy simple past, past simple, hold it late, then planned, it's a lot of reasons. 9.3, she should mention days across Ayia. The client was clearly disappointed. 9.4, if I, tu mamy conditional. If I've have doubt, bo have had doubt, czyli if I've had doubt about this honesty, I will tell you, believe me, he can be trusted. Czyli mamy najpierw posiłkowy have, czyli to ma v, albo have. No to pierwszy czasownik to główny have, mamy formę past participle, czyli had, i doubt, czyli mamy present perfect simple. If I've had doubt, albo druga poprawna opcja to if I have had doubt. Have had. Zadanie 10. Wypowiedź się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna znajdować się od 200 do 250 wyrazów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany przez Ciebie temat, zakres lub numer. I mamy do wyboru. Pierwsze to jest coraz więcej znanych osób, na przykład sportowców lub aktorów, decyduje się na udział w różnego rodzaju reklamach. Napisz rozprawkę, by przedstawić dobre i złe strony tego zjawiska. I drugie. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez anglojęzyczne czasopismo napisz artykuł przedstawiający Twoją wizję świata za 30 lat. W swoim artykule omów aspekt życia, który Twoim zdaniem zmieni się na lepsze, oraz przedstaw problem, który będzie największym wyzwaniem dla ludzkości. To taki futuryzm tutaj. To w pierwszym. As we know, a lot of sportsmen, actors and celebrities goes to some commercials. People use commercials to earn money, because if you are a sportsman and you are young, everything is okay, but with time you will get older, and will get older you need to find some way to earn money to have for your life. This is a big problem, because sport is really good, but it's good when you are young and you have enough energy, good health. But then you need to move to something else, to be actor in commercial or in a movie, and do something else. Also, many actors like from the Friends series and other TV series goes to some commercials. They make commercials. Even YouTubers make commercials. The problem is that with a normal wage, as an actor, as an actress, as a sportsman, or even as a known journalist, it's very hard to live with that income. So with commercials, you can earn much more and more money. That's good for them, but it's not as good for the people who watch the series, because they want to feel that these people are fresh, they are original, they are genuine. But if you make too many commercials, too many adverts, you cannot be genuine anymore. So it can be a problem. To jest coś w tym stylu. Masz wizję świata za 30 lat. No to tutaj trzeba byłoby się bawić bardzo mocno w futuryzm. Ja się tego nie podejmę, ponieważ moja wyobraźnia nie jest taka, że muszę sobie wyobrazić sobie za 30 lat. Mamy rok 2023. W roku 93 komputery zaczęły się pojawiać pod strzechami w domach. Internet się zaczął pojawiać jeszcze 5 lat później, w drugiej połowie lat 90. i był wolny. I wiele rzeczy nam się nie wyobrażało. No samochody z lat 90. wszyscy wiemy jakie były, bo te, które były nowe, to nimi jeździmy do tej pory. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić świata za 30 lat. W roku 2053 nie jestem w stanie sobie wyobrazić świata. Więc szadę bardzo, ale to przekracza możliwości nie językowe, ale mojej wyobraźni. Po prostu moja wyobraźnia nie jest
tak jak nie wiem, jakiegoś tam mrożcza czy innego tam pisarza, żebym był w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Natomiast sam temat moim zdaniem bardzo ciekawy. Temat drugi, jak będzie wyglądał się za 30 lat, co się zmieni najlepsze i jakie będą problemy. To jest bardzo dobre dla osób takich, którzy mają bardzo taki kreatywny umysł na to, co może być, dla takich pisarzy. Natomiast ta rozprawka o udziale sportowców, aktorów, znanych osób w reklamach, to jest taki temat, który każdy może coś napisać. Każdy może coś napisać, nie jest specjalnie trudny. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Ogólnie poziom całej matury uważam, że jest łatwiejszy niż w roku 2022, że matura rozszerzona jest łatwiejsza. Zadania zamknięte są proste, natomiast zadanie otwarte wymaga, żeby coś wymyślić po prostu, żeby coś wymyślić. Jak wymyślicie, to napisanie tego nie stanowi żadnego problemu. Największym problemem jest wymyślenie. A na koniec Was zapraszam na obejrzenie moich wyników z matury, abyście mogli popatrzeć, że jest ok. I 17 lat po maturze uważam, że wszystko potoczyło się bardzo dobrze. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.